Siemanko, dzisiaj taka nagrywka bez edycji w sumie z auta, jak to w robocie, na dostawach oczywiście. A rozkmina dzisiaj na temat tego, dlaczego żałuję tak naprawdę, że zostawiłem pracę w Polsce. Takie podstawowe rzeczy, których mi brakuje, to na przykład to, że w Polsce w każdej pracy miałem przebieralnię, że mogłem przyjść w normalnych ciuchach, jak to powiedzieć, cywilnych, przebrać się i w ciuchy robocze, zostawić ciuchy brudne w robocie albo oddać do prania i potem przyjść się przebrać w normalne ciuchy, iść do domu, wyglądać jak człowiek. Większość firm, wszystkie, w których pracowałem, oprócz rzeźni, nie pozwalały się tak naprawdę przebrać. Zresztą to jest dość widoczne na ulicach, jak ludzie chodzą w kamizelkach, w ciuchach roboczych, brudni, usyfieni, śmierdzący, bo tutaj nie ma takich warunków jak w Polsce. Druga sprawa to jest system wynagrodzeń. W Polsce standard tego, że 50% dodatku za nadgodziny, 100% czy nawet 200%, system premii, system dodawania premii jakościowej, ilościowej, oddziałowej. No różne systemy w tych pracach produkcyjnych były i w tych różnych fabrykach i firmach, w których pracowałem. Nawet u prywaciarzy było to widoczne i nie było czegoś takiego co tutaj, że wiecie, że idziecie na 12 godzin do pracy, 5 dni w tygodniu i wy macie 60 godzin po jednej i tej samej stawce. Ja nie wiem, komu się to opłaca. No są ludzie, którzy oczywiście, kojarzę takich i pojawiają się tacy pod filmami, którzy mówią, że o, bo więcej zarobisz, bo więcej zarobisz. Ale co ty więcej zarobisz? Człowieku, czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, że pracując w nadgodzinach za tą samą stawkę zarabiasz mniej niż w tych podstawowych godzinach? Bo w podstawowych godzinach część twojego zarobku to jest koszt pomniejszony o zwolnienie przez kwotę wolną od podatku, a cała reszta jest w pełni opodatkowana, czyli ty za nadgodziny zarabiasz mniej niż normalnie, jak startujesz w tygodniu. To trzeba sobie po prostu umieć policzyć. Trzecia rzecz, jaka jest dość ważna dla mnie. W Polsce, idąc do pracy, dostajecie swoje prawa pracownicze od pierwszego dnia. I tak, znajdują się tu tacy oczywiście mądrzy hejterzy, którzy mówią, o, bo wszędzie coś takiego znajdziesz. Nie. Za granicą, w Europie, idziesz do pracy i normalnie masz swoje prawa. Nie można przyjść i powiedzieć, jak ci się nie podoba, to tam są drzwi i wynoś się. W Anglii jest to normalne. Przychodzisz do pracy, nie podoba się coś komuś i wywalają cię z roboty tak, jak stoisz. Nie ma okresu wypowiedzenia, nie ma rozmowy, nie ma niczego. Żeby uzyskać w Anglii prawa pracownicze, żeby być w jakikolwiek sposób chronionym, musisz przepracować dla firmy na kontrakcie 2 lata. Kolejna rzecz. Zwolnienia lekarskie. W Anglii podstawa zwolnienia to pierwsze 3 dni są bezpłatne. Następne to za 7 dni dostajecie 104 funty. W tej chwili zarobek jest chyba około 400 funtów tygodniowo. A jak idziecie na L4, nie bo macie takie widzimisię, bo wam się nie chce pracować. Dużo takich znajomych mam w Polsce, którzy chodzą na L4 jako na dodatkowy urlop, żeby sobie w domu poleżeć, a prawdziwy urlop spędzają aktywnie. Ale tutaj wam płacą 1/4 tego, z minimalnej oczywiście, jeżeli mówimy tu o minimalnej, co wy normalnie zarabiacie. To ja się pytam, jak w tym momencie możecie się spokojnie wychorować, nie martwiąc się, owszem, zarabiacie mniej, dostajecie mniej w Polsce, bo dostajecie 80%, ale to nadal jest 80%, a nie 25%. Spróbujcie iść na zwolnienie w Polsce za 25% i powiedzcie mi, że dacie radę zapłacić rachunki, utrzymać rodzinę i tak dalej. Są firmy, owszem, które posiadają jakieś tam programy na zwolnienie lekarskie, ale trzeba sobie je wypracować, trzeba być na stałych umowach, trzeba ileś lat dla firmy przepracować, nie chodzić na zwolnienia, nikogo to nie interesuje. Ja sam się spotkałem z tym, że zerwałem bark w firmie zerwałem barki, musiałem iść do lekarza, poszedłem do chirurga,
powiedział mi, że nie mogę pracować, nie mogę dźwigać, mam po prostu wziąć wolne co najmniej 10 tygodni, no bo niestety to się musi zrosnąć i pracodawca mi powiedział, że albo wyrzucam to do kosza, albo się wynoszę i nie mam pracy. Słuchajcie, to jest po prostu nieporozumienie. Oczywiście, że powiedziałem sorry, ale nie będę robił dla Ciebie. Albo dasz mi taką pracę, żebym mógł ją wykonywać tylko lewą ręką, a prawa zostaje w temblaku, albo na razie. Tu nie ma czegoś takiego jak inspekcja pracy. Każdy ma was w nosie. Zadbanie o BHP to też jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Naprawdę żałuję tego, że dałem się nabrać temu, co miało tutaj być tak naprawdę. Bo Anglia okazała się jednym wielkim bałaganem i okropnym miejscem tak naprawdę, jeżeli chodzi o pracę. Brak odpowiednich wynagrodzeń, brak doceniania pracownika, traktowanie już teraz, no w tym okresie, traktowanie ludzi, którzy przyjeżdżają i pracują naprawdę ciężko, traktowanie ludzi jak najgorszych i poniżanie, obrażanie, bo tak naprawdę mobbing w pracy, ja myślałem, że mój ostatni pracodawca, on prowadził jakiś mobbing. Wiecie co? Prawdziwy mobbing to był tutaj, jak ja tutaj przyjechałem. Naprawdę. Uwierzcie mi, że to był prawdziwy mobbing. I trudno mi uwierzyć w to, że naprawdę ktoś może w tym kraju powiedzieć, że tutaj się lepiej pracuje. Są wyjątki, wyjątkowe firmy, gdzie naprawdę się można lepiej pracować, lepiej zarobić, ale to już się skończyło. To już nie jest to, co było kiedyś. Nie jest, nie było i nie będzie. Pozdrawiam wszystkich, którzy obejrzeli do końca. Zostawcie jakiś ślad po sobie, komentarz. Dajcie znać, jak Wam się tutaj pracuje. Jeżeli chodzi o samozatrudnionych, jak najbardziej mówię, że samozatrudnieni nie mają tutaj źle, bo są dobre stawki, sami sobie decydują o wszystkim. Ja też, wykonując usługi, zarabiałem wcale nie najgorzej. Sam sobie decydowałem o tym, kiedy i jak idę do pracy, czy pracuję, czy jadę, czy nie jadę. Także pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam też tych, którym przeszkadza coś, jak tutaj to oglądają. Bardzo proszę, uważajcie na język, bo każdy, który tutaj używa wulgaryzmów i obraża innych lub wyraża się w sposób nieodpowiedni, no będzie ukrywany na tym kanale, będziecie dostawali bany. Możecie sobie zresztą sprawdzić, jeżeli się zastanawiacie, czy Wasze komentarze są dostępne, widoczne, to zalogujcie się z trybu incognito i sprawdźcie, czy Wasze komentarze są dostępne, czy Wy je widzicie. Może się okazać, że wcale tego nie widzicie. A dla tych, którzy doszli do końca, jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie i będę wdzięczny, jeżeli będziecie mogli zostawić subskrypcję. Jest już Was 480 osób. Mam nadzieję, że wkrótce będzie Was ponad 1000. Wtedy pozwoli mi to na robienie lepszych, dłuższych filmów i bardziej sensownych, bardziej na skupianie się na tym, aby przyciągnąć Was do tego oglądania i żeby Wam się to naprawdę podobało. Dzięki, na razie.